Przez ostatnie 16 miesięcy realizowaliśmy międzynarodowy projekt, którego głównym celem, motywem przewodnim było udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Do współpracy zaprosiliśmy partnera z Norwegii, jedno z największych muzeów w tym kraju, Muzeum Historii i Kultury w Oslo. Opracowaliśmy wspólnie nowoczesne metody badania, ochrony, konserwacji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Po stronie polskiej w zespole projektowym pracowało 28 osób, a w Oslo pracami specjalistów i muzealników kierowała Ingvild Andreasen. This project has been a cooperation between the National Museum in Lublin and the Museum of Cultural History in Oslo, where we've had the opportunity to look much closer and find similarities between Norwegian and Polish material. Działania projektowe realizowane były na dwóch płaszczyznach: eksperckiej, skierowanej do specjalistów, i popularnej, skierowanej do szerokiej publiczności. Jednym z najistotniejszych celów naszego projektu było właśnie wyrównywanie szans w dostępie do kultury. Narzędziem w wyrównywaniu tych szans było m.in. skanowanie trójwymiarowe obiektów archeologicznych. Wybraliśmy 50 najciekawszych, najistotniejszych dla historii i archeologii regionu lubelskiego zabytków. I te zabytki skanowaliśmy trójwymiarowo dzięki współpracy z Muzeum Historii i Kultury w Oslo. We have exchanged personnel between Oslo and Lublin for both shorter and longer stays in the different fields such as museum learning, digital documentation and conservation. Muzeum Historii i Kultury w Oslo specjalizuje się w dokumentacji trójwymiarowej obiektów. Ma ono wieloletnie doświadczenie w pracy w technikach skanowania światłem strukturalnym, fotogrametrii czy tomografii komputerowej. W ramach projektu miałam przyjemność uczestniczyć w 3-miesięcznym szkoleniu w laboratoriach tego muzeum. Szkolenie ze specjalistami obejmowało zagadnienia z zakresu pozyskania i obróbki modelów w technice skanowania światłem strukturalnym oraz fotogrametrii, jak również sposoby wizualizacji i wykorzystania tego typu precyzyjnej dokumentacji w różnych działaniach. Ze względu na różnorodność materiałów i specyfikę publikacji modeli w sieci, wykonywaliśmy je głównie metodą fotogrametrii. Tworzenie modelu tą metodą przebiega w 3 etapach. Wykonujemy zdjęcia. Z jednego zdjęcia widzimy tylko jedną perspektywę, ale kiedy zrobimy ich setki pod różnymi kątami, pokrywamy każdy detal obiektu i jesteśmy w stanie wykonać trójwymiarowy model. W procesie obróbki generujemy chmurę punktów, która jest geometryczną reprezentacją obiektu. Z niej budujemy siatkę trójkątów, na której możemy wygenerować fotorealistyczną teksturę. Ostatnim krokiem jest przygotowanie modelu do publikacji lub do druku. Największym wyzwaniem jest skala oraz różnorodność surowców, z których wykonywane są wytypowane w projekcie obiekty. Łatwiej jest wykonywać model obiektu wykonanego z gliny, z kamienia, a nieco trudniej, gdy jest on wykonany z brązu, srebra czy złota. Trudności stanowią obiekty niewielkie, cienkie, ażurowe, błyszczące, a w niektórych przypadkach wszystkie te cechy łączą się w jednym obiekcie i trzeba wykonać szereg czynności, aby te przeszkody pokonać. Rather than the setup or the technology, it's really getting to know the object before you begin, really having a really good look at what the object is and trying to find as many small details as you possibly can before you begin. Partly this is to make sure that you don't have any unexpected hiccups later on. Things can go wrong, and if you're not fully prepared, then it can make life very difficult. But it's also where you make the unexpected discoveries of the exciting little details which no one else has seen for 1,000 years. And then this is your only chance to really bring them out and give them a new life and share them with other people. One thing we find is the more time you give yourself to really observe, the more features you find. And even the most ugly of objects can really become quite enchanting when you have the good fortune and opportunity to get up close with them, like we do.
Podczas pracy spędzamy dużo czasu z obiektem, poznajemy go dokładnie, możemy zwrócić uwagę na ślady narzędzi, kunszt dawnych artystów, rzemieślników, docenić precyzję wykonania w czasie, kiedy nie było jeszcze zaawansowanych narzędzi. Niekiedy widoczne jest to dopiero pod lupą lub po powiększeniu na skanie, dlatego cieszymy się, że możemy podzielić się tym doświadczeniem z publicznością. Sharing the 3D data is still a big challenge. The volume of data we produce is enormous. As an example, the structured light scanning of the Oseberg Viking ship, to be able to put that on the web in a way that most devices can use it, we need to reduce it to something like 0.1% of the original size. Zarówno skany, jak i rekonstrukcje zabytków posłużyły do wykonania kopii prezentowanych w ramach wystawy objazdowej, jak i używanych w ramach zajęć edukacyjnych. Kopie zostały wykonane na drukarkach 3D w technologiach FDM i stereolitografii, to znaczy przy użyciu filamentu oraz utwardzania płynnej żywicy za pomocą promieniowania UV. Wydruki wykończone zostały precyzyjnym malowaniem oraz przy użyciu płatków metalu, aby jak najwierniej przypominały oryginalne obiekty. Na podstawie skanów dla części obiektów zleciliśmy wykonanie rekonstrukcji trójwymiarowych, aby pokazać, jak mogły one wyglądać w czasie świetności lub częścią czego mogły być. Zarówno skany, jak i rekonstrukcje zabytków posłużyły do wykonania kopii prezentowanych w ramach wystawy objazdowej, jak i używanych w ramach zajęć edukacyjnych. Dzięki uczestnictwu w projekcie wykonaliśmy krok w kierunku usystematyzowania i wprowadzenia dokumentacji trójwymiarowej do regularnych działań muzeum. To rodzaj najbardziej precyzyjnej dokumentacji, która może być wsparciem dla kuratorów, konserwatorów, pozwala śledzić wszelkie fizyczne zmiany, może stanowić uzupełnienie działań popularyzatorskich, promocyjnych czy edukacyjnych. The most interesting and I think most important is to be able to share the up-close encounters of these artifacts, which most people don't have the luxury to have. We're really quite privileged to have this access to these objects. So being able to document them as carefully as possible and then present them through movies, through 3D models, through prints and things like that is a really exciting opportunity to be able to share our enthusiasm and our interest in these objects. Nie zawsze jesteśmy w stanie obejrzeć dokładnie obiekt na wystawie. Dzieli nas dystans od obiektu, często szyba, a często w ogóle nie jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsca, gdzie on się znajduje. Poprzez udostępnianie zabytków w sieci nie jest istotne, gdzie znajduje się oryginalny obiekt. Każdy z łatwością może obejrzeć opublikowane modele pod wszystkimi możliwymi kątami, zajrzeć pod spód, na odwrocie, a tam niekiedy mogą kryć się bardzo ciekawe detale. Wykorzystując tę możliwość, pokazujemy na wspólnej wystawie obiekty z Polski i Norwegii bez konieczności przewozu zabytków. Na wirtualnej wystawie porównaliśmy zabytki zeskanowane trójwymiarowo z naszego regionu, jak również zabytki ze zbiorów muzeum w Oslo. Szukaliśmy wspólnych motywów. Uznaliśmy, że ciekawym wspólnym motywem jest ornamentyka, a zwłaszcza motywy zwierzęce, które są widoczne zarówno na naszych eksponatach, jak również na eksponatach pochodzących z Norwegii. The motivation behind our activities and the whole project as such, Heritage Accessible, has been a wish to open up the whole field of museum heritage so as to make it available to people that might live far away from a museum. Dzięki trójwymiarowym prezentacjom zabytków archeologicznych udostępniamy je szerokiej publiczności, odbiorcom, którzy czasami z niezależnych przyczyn mają trudności z dostępem do muzeów. To my dotrzemy do nich z naszymi opowieściami, wizualizacjami, replikami zabytków. Być może skłonimy ich do zainteresowania się archeologią i lokalnym dziedzictwem.